Dashbur, witam Was w kolejnym odcinku, już z ambony. Tak naprawdę dzisiaj jest 26 lipiec, moi drodzy. Dla mnie dzień szczególny, bo to urodziny mojego taty. Pozdrawiam, pewnie będzie oglądał, natomiast zanim się odcinek ukaże, to już pewnie będzie dawno po. Zaczynamy kolejną przygodę, zasiadka. Dzisiaj zasiedliśmy z tyłu, widzicie za mną owiec, z prawej przede mną owiec, z prawej owiec, za mną owiec, potężne pole owsa. Nowa ampona, którą postawiłem w tamtym roku. I co? Powiem Wam, siedzimy w miejscu, gdzie jest uprawa owsa ekologicznego. Więc zwierzyna tutaj chodzi, widać ślady, widać przejścia, widać tropy. Na dole za kamerą jest wąwóz, w wąwozie jest woda, chociaż dzisiaj temperatura jest znośna. Dzisiaj oscylowało w tam 26, może 28 kreski w ciągu dnia. Jest godzina 19:15, więc, że tak powiem, jest przyjemnie. Nie ma tego skwaru takiego strasznego. No i bierzemy na tapetę dzisiaj wabik RDC02 od Gunbrokera, tego, którego możecie kupić na stronie sudeckaostoja.com. Zapraszam. Zresztą nie tylko wabik. Jest już promocja. Pewnie jak się ten filmik ukaże, to zrobiliśmy taką fajną promocję. Słuchajcie, do każdego termowizora i do każdego Nocto jest dodatkowa bateria, niezależnie od tego z jakiej firmy, niezależnie od tego ile kosztuje, tak, jaka marka. Do każdego dokładamy dodatkową baterię. Co jeszcze? Na pewno w tym odcinku przeniesiemy się na chwilkę na Śląsk. Tam mamy serię nagrań, które chcemy Wam pokazać. Troszeczkę omówienia termo i Nocto, więc pewnie gdzieś tam w dalszej części materiału zobaczycie naszą wycieczkę, moją i Michała. To jest zrobione nagranie przy okazji. Byliśmy w rodzinnych stronach, także u rodziców byłem, u brata. Widzieliście odcinek z polowania, no i w tym czasie właśnie nagrywaliśmy materiał o Senopeksie, o Pardzie, o Hiku. Także sporo marek się przewinęło z każdej półki cenowej. No dobra, siedzimy. Na szyi mam jeszcze oczywiście ten wabik, który widzieliście w akcji Pisk myszy, natomiast już widzę, że do dzisiaj tutaj nie przydał, to lisa nie zobaczymy w tym owsie. Ale go zawsze noszę, po prostu już teraz, żeby go już nie zapomnieć, raz go nie miałem, to teraz go noszę. No ale zaraz sprawdzimy, jak działa ten wabik. Bo 26 lipiec to też czas, kiedy to sarnie wesele się zaczyna. Natomiast u nas nie widać tych oznak tej rui. Naprawdę, ja sporo jeżdżę autem, rozglądam się, patrzę, dopiero żniwa się zaczęły. Tam gdzieś daleko, na naszym sąsiednim rewirze. Jesteśmy dzisiaj na rewirze 3, tam dalej jest rewir 6. Widzę, że pan Andrzej ruszył ze żniwami, zaczął jęczmień kosić. Także słuchajcie, u nas dopiero jęczmienie schodzą. Dopiero zaczęli kosić rzepaki. Do pszenicy jeszcze dobry tydzień. No i też nie ukrywam, że kręcę ten odcinek przed wyjazdem na Mazury. Na ten weekend, który będzie, czyli piątek, sobota, niedziela, lecę na Mazury. Tam też będę kręcił. Chcę to nagrać troszeczkę inaczej, więc ten odcinek się pewnie, nie wiem, czy ten, co teraz kręcę, ukaże się przed wyjazdem na Mazury, czy inaczej. Ukaże się na pewno po wyjeździe na Mazury. Natomiast nie wiem, czy wyemitowany zostanie zaraz, jak pierwszy będzie odcinek z Mazur, czy pierwszy będzie ten. Ale chcę go tak nagrać troszeczkę tak od momentu, jak tam się pakuje. Słuchajcie, wszystko tak sobie wymyśliłem, że jakiś content trzeba trochę zmienić. No i tyle. Także powolutku już zbieram materiały do raportu, który w niedzielę najbliższą się ukaże, tylko też tak, też ja nagrywam teraz odcinek, raport za 3 dni czy za 4, więc, ale zachęcam, żebyście do raportu zaglądali. Sporo informacji, zbieram te całe informacje z tej sieci, także to, co tam się ciekawego wydarza, o tym, co się wydarzyło, o tym, co się wydarzy i o tym, co powiedzmy się może wydarzyć jeszcze, tak? Ale tego to raczej tak ostrożnie podchodzę. Dobra, nie będziemy się rozgadywać, bierzemy wabik i zobaczymy, czy jakiś rogacz na mnie zareaguje. Bardzo fajny dźwięk, naprawdę, super dźwięk. Dzisiaj nie jestem sam, pod amboną jest oczywiście Borys, bo po ostatniej akcji z dzikiem, gdzie musiałem się po niego wracać, ktoś tam napisał bardzo fajnie w komentarzu klątwa Borysa. Powiedziałem, że już więcej go nie zostawię. Na każde polowanie jedzie ze mną, tym bardziej, że teraz się dorabia, w tym momencie się dorabia nowego kojca. Będzie miał całkowicie nowy kojec, przerobiony, wszystko, taki naprawdę duży.
Zmieniam mu podłogę, zerwałem kostkę, słuchajcie, podnoszę wszystko do góry i będzie miał super budę, taką z płyt warstwowych zrobioną tak, no naprawdę Lokum mu szykuje takie odnowione zupełnie. Na razie żadnej reakcji, żadnej sarny. Nic się nie dzieje. No niestety, oznak rui nie ma, więc się wiele nie dzieje. Powiem Wam, że nawet jak jeżdżał tym, patrzę po tych polach dookoła, nie widać, żeby te sarny się ganiały. Gdzieś jakiś początek, dzisiaj rogacza widziałem, który tak biegał jak, nie wiem, by chciał, a nie mógł. Ale sam był bez kozy, może akurat szukał kozy, ale nie widać tego, nie widać tej intensywności i w moim przypadku, kiedy ja poluję najwięcej w okresie rui, to jest tak okres między 3 a 8 sierpnia i to jest najlepszy okres na polowanie. Najlepszy. Pamiętajcie, że do wabienia najlepsza jest druga część rui, kiedy większość kóz już jest pokryte, a rogacze dalej szukają. Druga część rui jest najlepszym okresem do polowania z wabikiem, nie pierwsza. Na pierwszą większość rogaczy ma kozy, one już znajdują te kozy, koło tych kóz się kręcą. Często na żerowisko wychodzi koza, za nią wychodzi rogacz. Natomiast on tą kozę oczywiście w pierwszej kolejności pokryje, którą ma przy sobie i później będzie szukał dalej. Więc ten druga część rui tak naprawdę, nawet poskusiłbym się do 12, do 15 sierpnia, u nas przynajmniej, kozły reagują świetnie i wtedy jest zdecydowanie lepszy okres do polowania z wabikiem. A teraz tutaj pokażę Wam, gdzie jestem, w jakim miejscu. Miejsce fajne. Tam, o tam daleko, widzicie żniwa? W pełni koszą. John Deerek, New Hollandzik. A my siedzimy tu. Tutaj jest nasz Borys. My siedzimy sobie tutaj. Jak to widać. Tu mamy ten wąwóz, na dole wodę. No i jak widzicie dookoła wszędzie owiec. Jak nie popatrzeć, może owsa. To już taki fajny, dojrzały. Myślę, że tydzień i powinni go kosić. Wszędzie owiec. Ale dużo zbóż stoi, bardzo dużo. Tam mamy bobik zielony. O, możecie zobaczyć, oto baloty białe. To nasza kołowa kończyna. Możecie sobie zerknąć. Nie, słuchajcie, głupoty Wam gadam, to nie jest nasza. Nasza jest dalej. Zaraz przez lornetkę zerknę. Tak. I tam mamy pod lasem. Słuchajcie, bo ruszyłem ręką. Tam pod lasem jest nasze pole. Nie wiem, gryka chyba w tym roku posiana. Wrzucę tę kamerę z powrotem. Cyk. I posiedzimy. Zobaczymy. Liczę tu na dziki. Na dziki przyszedłem, natomiast nie będziemy polować w nocy. Dzisiaj sobie założyłem, że siedzę dopóki można nagrywać i schodzę i nie będę po nocach się tłukł, więc no zobaczymy. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj coś nagrać, jakieś kabany, bo one tu bardzo wcześnie lubią wychodzić. To jest takie miejsce ciężko dostępne, tu się prawie nikt nie kręci, mało ludzi, cisza, spokój i tutaj i jelenie, i dziki lubią z tego wąwozu wyjść. No poczekamy, zobaczymy. Nie wiem, czy na wabienie wcześniejsze, czy tak on sobie wyszedł, ale mamy rogacza. Ale zobaczymy, czy zareaguje nam na wabik, czy nie. O, jest. No widzicie, reaguje. Żeby była jasność, to żadna rewelacja. Czekajcie, bo ja mam ten statyw taki przeciętny.
Słuchajcie, szóstak według CIC-u, punktacji CIC regularny. Według przepisów selekcji obowiązujących w Polsce nieregularny, bynajmniej w moim okręgu. Ja myślę, że w każdym, bo tylne od nogi bardzo krótkie. Przejdzie naprzód, do kozła mamy, teraz wam powiem ile, 80 metrów. Więc myślę, że on zareagował na wabienie, ale taki jeszcze niezdecydowany jest z tym podejściem. O. Poczekamy chwilę. Chciałem wam go pokazać z większego zoomu. No i rogacz sobie poszedł. Uważam, że moim zdaniem była to jakaś reakcja na wabik w formie zainteresowania, natomiast nie jest to jeszcze dobra pora na wabienie, bynajmniej u mnie. I jeszcze te rogacze nie idą tak, jak powinny iść. Zareagował, podszedł po ambonę, podnosił łeb, był zainteresowany, natomiast prawidłowa reakcja rogacza na wab to jest taka, że jak się stoi, ja wam to pokażę, zresztą kto chce zobaczyć, odsyłam do odcinków z tamtego roku. Zobaczcie, jak wygląda wabienie na rui, tak? Także jak już jest to ruja osiąga apogeum, to wystarczy pomikotać troszkę i idą po 2-3, podchodzą na 20-30 metrów, mimo że was widzą i rozglądają się, gdzie ta koza jest. Więc do takiej reakcji to jeszcze daleka droga. Myślę, że jeszcze tydzień trzeba będzie minimum poczekać, więc na początku sierpnia. Dobra, siedzimy dalej. Dashbur, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, centrum miasta. Do miasta to dużo powiedziane, ale przyjechałem do rodziców i postanowiłem odwiedzić starego znajomego. Na pewno go znacie, ponieważ przewijał się na innych kanałach. Jest właścicielem jednej z większych, jak nie największej, hurtowni sprzętu, przede wszystkim Nocto i Termowizji. Z tyłu już widzicie, jaka to firma. Idziemy odwiedzić. O, jest i Marcin. Dashbur. A ja już chciałem schodzić do ciebie. Serdecznie zapraszam. Także schodzimy na dół. Zobaczycie największy, no jak wspomniałem, największą hurtownię sprzętu Nocto i termowizyjnego w Polsce, tak? Dokładnie. Zapraszam. Idziemy. Goście przodem. Moi drodzy, jesteśmy już w środku. Dashbur, witam. Patryk, Marcin, także ja już wspomniałem wcześniej, chłopaków znacie, bo przewijają się przez różne kanały, w internecie są już znani, rozpoznawani, może przez swoje brody. A my się znamy, Marcin, już no nie od dzisiaj, tak? Tutaj... No już dobrych parę lat. Tak, bo Marcin poluje i Patryk w tym samym kole, co poluje mój brat. Także nawet chyba dzisiaj się wybierzemy na wspólne polowanie, żeby wam coś więcej pokazać. Jakiś wybierzemy sprzęt, gdzie zabierzemy ze sobą. No i też trochę przez twojego teścia, nie? No myślę, że warto pokazać co nieco. Tak. Tego jeszcze nie było. U mnie nie, u mnie na kanale nie było, ale było u tatka Mieczewskiego, którego oglądam również. No i tutaj teściu Marcina to jest bardzo znany na ziemi częstochowskiej człowiek, jeżeli chodzi o stronę myśliwskiej, tak? Tak, przede wszystkim członek klubu kolekcjonera. I tak. dzisiaj chcielibyśmy pokazać odrobinę kolekcji. Coś poza domem. To musicie poczekać, na razie zaczynamy sobie tutaj od miejsca, które w tej chwili jest takie topowe dla bardzo, bardzo wielu myśliwych. Ta Nocto i Termowizja stała się takim, no już można powiedzieć, symbolem przy polowaniu na dziki. I nie wiem, bo jak nagrywamy ten odcinek, jak go wyemitujemy, czy już wejdzie ten nowy przepis, o którym się już mówi, tak? Także mają być zmiany w używaniu Nocto i Termowizji. Ma być używana przy polowaniu na drapieżniki i przy polowaniu na IGO. Ale czy w tym momencie, jak nagrywamy, czy ten przepis już jest? No na dzień dzisiejszy go jeszcze nie ma. Jest to projekt. Zgadza się, dlatego proponuję, żebyśmy dzisiaj o przepisach nie rozmawiali. Tak. One się za często zmieniają. Dokładnie. Najważniejsze, że mamy dobre produkty, ciekawe produkty i chcielibyśmy, żeby ludzie poznali nasze produkty. Jestem tu pierwszy raz w tym sklepie, od razu wam mówię, i od razu z Michałem stwierdziliśmy, że robi wrażenie. Więc przede wszystkim ilość sprzętu. To co, siądziemy, trochę porozmawiamy? Oczywiście. Moi drodzy, jesteśmy już po takich wstępnych oględzinach, natomiast chciałbym,
żeby Marcin z Patrykiem przybliżyli Wam ideę i kilka szczegółów technicznych. Zacznijmy sobie od nakładek, tak? Tak, zaczniemy od nakładek. Pomysł na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby wskazać osobom, które chcą kupić jakiś sprzęt, drogę wyboru tego sprzętu. To znaczy, często dzwonią klienci i pytają się, że chcieliby kupić noktowizję, ale nie wiedzą, czy celownik, czy nakładkę. Chcieliby kupić termowizję, ale nie wiedzą, czy do obserwacji, czy może celownik, czy może też nakładkę. Nie wiedzą, czy kupić nakładkę termowizyjną, czy noktowizyjną, a obserwacyjny noktowizor, czy termowizor. Sprzętu na rynku jest bardzo dużo i ten wybór jest trudny. Ciężko jest znaleźć taki złoty środek, dlatego chcielibyśmy wskazać taką drogę wyboru, która pozwoli, analizując nasze potrzeby, dokonać dobrego wyboru, albo przynajmniej popełnić jak najmniej błędów przy tym wyborze, bo ciężko jest też dokonać perfekcyjnego wyboru, człowiek się uczy na błędach. Szybko te błędy widzimy. Po zakupieniu odpowiedniego produktu, pierwszy wyjazd do łowiska, drugi wyjazd do łowiska jest tak, coś nam nie pasuje, za długie, za krótkie. Niepotrzebne nerwy, tak? Niepotrzebne I od razu wystawiamy do sprzedania, bo... Akumulator jest wbudowany, rozładował się, nie możemy wymienić, nie mamy powerbanku, mamy po polowaniu, więc to są takie błędy, które pojawiają się po zakupie. A dla nas najważniejsze jest, żeby klient był zadowolony, więc przed zakupem staramy się poinformować go o wadach i zaletach danego rozwiązania i wskazać mu możliwie odpowiedni wybór w stosunku przede wszystkim jakości do ceny. Nie sztuką jest wydać wysoką kwotę, w tej chwili są ciężkie czasy. Każdy chciałby dostać jak najwięcej za jak najmniej. I to jest taka szczytna ideologia, żeby po prostu kupić coś dobrego i nie przepłacić. A wszystko to, co tutaj będziemy pokazywać, możecie kupić na stronie sudeckostoja.com, także zapraszam. Tak, i po takim szkoleniu jak dzisiaj będzie też super, ultra fachowa dorada, jeżeli chodzi o sprzęt, bo wiedza jest najważniejsza, a żeby mieć wiedzę, trzeba z tymi produktami się obyć, trzeba to zobaczyć, mieć w ręce, użytkować w łowisku. Wiedza nie bierze się z kartki, wiedza się bierze z doświadczenia, doświadczenie bierze się z pracy z danym urządzeniem. 100%. Ja to zawsze podkreślałem na odcinkach, że nie można testować amunicji przykładowo strzelając do tarczy, tylko to trzeba przetestować na polowaniu. Nie można noktowizora testować patrząc na niego w internecie, tylko trzeba go wziąć do ręki i zobaczyć, jak przez niego tak naprawdę widać. Tak? To samo się tyczy termo i podstawa, wiedza zdobyta w terenie. Tak. Dodatkowo, jeżeli wspomniałeś już o nagrywaniu filmów, to często jest tak, że te filmy nie oddają w żaden sposób tego, w jaki sposób widzimy to w urządzeniu. Tutaj mamy mikrodisplaye wielkości paznokcia, które są powiększane przez soczewkę i jakość obrazu niejednokrotnie jest o wiele lepsza niż jakość filmu nagrywanego. Także to filmy w pewien sposób pokazują, oddają jakość obrazu, ale często nie w pełni. Także to, co widzimy na filmach w internecie, często różni się od tego, co widzimy w urządzeniu, dlatego najlepiej przetestować dane produkty. Są miejsca w Polsce, gdzie można się spotkać, umówić na testy danych produktów, również u nas. I wtedy można sobie przyjechać z własną bronią, zamontujemy taką nakładkę, spojrzeć sobie na Daniela w zagrodzie, spojrzeć sobie na Sarnę w łowisku i ocenić subiektywnie, czy to rozwiązanie jest dla mnie dobre, czy niedobre, dokonać pozytywnego wyboru. Dobrze, to co? Nasadki Parda ogólnie, Marcin, Wasza firma zasłynęła na marce Part, tak? Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć. Pierwsza tak. Wielka marka, której zostaliśmy dystrybutorem. Nasza popularność zbudowała się na marce Part, która też dynamicznie się rozwijała na przestrzeni ostatnich lat. Zaczynali od pierwszych modeli nakładek, później pojawiły się celowniki, które były najmniejsze i najlżejsze na rynku i dodatkowo jeszcze występowały w wersji z dalmierzami, co było już pewnego rodzaju innowacją na rynku. Urządzenia ważyły około niecałe pół kilograma, także to o połowę mniejsze, o połowę krótsze niż klasyczne urządzenia dostępne na rynku. Zdobyły ogromną sławę ze względu na to, że jakość obrazu była bardzo dobra, a stosunek znowu jakości do ceny i funkcjonalności był bardzo dobry. Tanie urządzenie z dalmierzem, z którego dobrze widać, małe, lekkie, zgrabne, czego więcej potrzeba w łowisku. Kompaktowość jest w tej chwili takim wyznacznikiem komfortu. Dokładnie, ja tutaj też dodam, że celowniki były najpierw, natomiast najbardziej znanym produktem marki Part jest nasadka N007. To jest chyba topów, tak? NV007, tak. W tej chwili występująca w różnych wariantach. Mamy tutaj nową odsłonę starego modelu, to jest wersja V. Odświeżony design, wzmocniony iluminator. A mamy też wersję S, która jest krótsza, w pełni wodoszczelna, bardziej komfortowa, jeżeli chodzi o użytkowanie, szybka korekta ostrości obrazu,
wbudowana szyna Picatinny, aby zamontować dodatkowy iluminator. A to jest nowość. To jest nowość na rynku. Od zawsze klienci dzwonią i zadają pytanie, jaki iluminator powinna mieć nakładka, czy jaki iluminator powinien mieć celownik. Zawsze staraliśmy się wskazać drogę taką, że jeżeli w łowisku nie występuje reakcja zwierzyny na 850, to lepiej 850. Bo jest mocniejsza. Jest mocniejsza. Tak. Mamy jaśniejszy obraz daje większy dystans obserwacji, lepszą jakość obrazu i w zasadzie tutaj temat się zamyka. Jeżeli ktoś mówi, że widział 850 i wszystko uchodzi, albo zwierzyna reaguje, dziki podnoszą łeb do góry, że czują się zaniepokojone, no to wtedy bezpiecznie jest 940. No i tutaj w przypadku Parda mamy do wyboru 850 i 940. W każdym modelu mamy do wyboru 850 i 940. Ale nowość na rynku to jest nakładka noktowizyjna, która ma wbudowane dwa iluminatory 850 i 940, które mogą pracować równolegle lub niezależnie. Czyli możemy wybrać sobie ten lub jednocześnie użyć obydwu. Czyli mamy załatwiony temat pełnej dyskrecji i dużego zasięgu. Ciekawe rozwiązanie? Bardzo. Jest już to dostępne na rynku? Tak, jest już to dostępne od kilku tygodni na rynku. Co ciekawe, waga urządzenia jest bardzo podobna do klasycznej nakładki, tutaj się niewiele różni. Jakość obrazu jest bardzo podobna, system montażowy jest identyczny, także dla użytkowników Parda jest to po prostu sprzęt, który ma dwa iluminatory. Tak naprawdę. No i Marcin, powiedz, bo wiele osób używa słowa nasadka, a drudzy używają nakładka, więc które jest prawidłowe? Moim zdaniem obydwa określenia są prawidłowe, ja osobiście używam ich zamiennie. Jedyne co możemy rozróżnić to miejsce, gdzie się nakłada tą nakładkę, czy to jest od przodu lunety, czy od strony oka, czy to jest strona okularu, czy obiektywu. I tak naprawdę czym się różnią te dwie technologie, bo to technologia jest taka, że ma być widać, ale czym się to różni? Od tej strony jak założymy jakiekolwiek urządzenie noktowizyjne, to obraz przechodzi nam najpierw przez całą lunetę, wyświetla nam się krzyż naszej lunety, wpada nam do nakładki i jest wyświetlany na wewnętrznym ekranie. Jaka jest zaleta tego rozwiązania? Zaleta jest taka, że nie musimy jechać na strzelnicę. Jeżeli luneta jest poprawnie przystrzelana, to punkt trafienia zawsze jest identyczny jak w przypadku lunety dziennej. Jest to o tyle komfortowe, że jest to małe, lekkie, tanie i nie trzeba jechać na strzelnicę, po prostu zakładamy i niezależnie od tego, czy taką nakładkę założymy w pionie, czy w poziomie, czy ją założymy krzywo, to i tak wyświetlany krzyż i punkt trafienia jest taki sam jak w lunecie. I to jest wielka zaleta wszelkich rozwiązań, które są montowane od strony oka. Od strony oka. Jeżeli chodzi o urządzenia, które montowane są od przodu, no to niestety ja w większości przypadków widzę wady. Są to urządzenia często 2-3-krotnie droższe, również 2-3-krotnie cięższe, ze względu na to, że sam pierścień montażowy jest tutaj o wiele większy, bo średnica zazwyczaj jest o wiele większa. Minusem jest również to, że trzeba te nakładki kalibrować. Trzeba sprawdzić na strzelnicy, czy punkt trafienia po założeniu nakładki, bo obraz jest przetwarzany przez urządzenie i dopiero później wyświetlany na ekranie, przechodzi przez całą lunetę, nakłada się na to krzyż i wyświetlany jest, i tutaj jest, możemy zobaczyć ten obraz patrząc w lunetę. I teraz często jest tak, że klienci mówią, że oni nie widzą różnicy, ale pytam się, czy byli na strzelnicy. Bo tarcza pokaże wszystko. Nieraz jest tak, że ta różnica jest niewielka, a nieraz jest tak, że to jest kilkanaście centymetrów na 100 metrach. Więc to jest minus tego rozwiązania. Jednak te nakładki odprzodowe, czyli od przodu lunety, mają też pewne zalety. Zaleta jest taka, że w przypadku lunet premium, które posiadają wiele powłok, powłoki to są coś, co dla nas do tej pory miało poprawić warunki zmierzchowe i lepiej miało widać po zmierzchu. W tej chwili powłoki w lunetach premium przeszkadzają w takich nakładkach, które są od strony oka, dlatego że one eliminują część podczerwieni. Tu mamy promiennik podczerwieni, on nam doświetla obraz nam wpada przez lunetę, przechodzi przez te wszystkie soczewki i wraca do urządzenia. I w przypadku takich lunet, gdzie powłok jest dużo, ten obraz po prostu jest odrobinę gorszej jakości, zasięg jest krótszy, dlatego że jest wycinana podczerwień przez te powłoki, które są na szkłach naniesione w lunecie. To jeżeli chodzi o nakładki, to w zasadzie byłoby prawie tyle. Jeszcze chciałbym pokazać tylko jeden model, bo to jest również nowość na rynku i tutaj opinie są skrajne, bo wiele osób mówi, że wygląda to jak telewizorek, aczkolwiek ma takie rozwiązanie też swoje plusy. Minus jest taki, że wygląda to troszkę brzydko. Jest nieergonomiczne, tak? Od tego zacznijmy. Tutaj polować z tym w trakcie podchodu
No nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Ja jestem nastawiony sceptycznie, od razu mówię. Tak, możemy dzisiaj sprawdzić Twoje sceptyczne nastawienie. Rzeczywiście może to być sprzęt mniej komfortowy, ale teraz spójrzmy na zalety. Mamy jednym klipsem zapinanie i odpinanie z lunety. Mamy jedno urządzenie. W zasadzie jest to dokładnie ten sam produkt, który jest zbudowany tutaj, tylko że jest umieszczony ekran u góry. Jakie mamy zalety tego rozwiązania? Ekran się przyciemnia, więc nam nie świeci. Możemy ten poblask ekranu praktycznie wyeliminować. Znasz starszych myśliwych? Wiesz, jakie mają problemy starsi myśliwi? Często problemy ze wzrokiem. No tak. Polują w okularach, duża wada wzroku. I teraz zakładając takie urządzenie, dajemy im urządzenie, które mimo to, że ma regulację jasności ekranu, daje źródło światła na kilku centymetrach od oka. Zawsze nastąpi naświetlenie oka i dla jednych jest to mniej problematyczne, dla innych jest to bardzo problematyczne. Takie oko potrafi nawet 10 minut wracać do normalnej pracy po takim naświetlaniu. A jeszcze jak ktoś używa tego częściej do obserwacji, to w takim wypadku dużo bardziej komfortowym rozwiązaniem jest strzelanie, tak zwane strzelanie spod pachy. To urządzenie się używa w ten sposób, że składasz się jak do strzału, ale nie w ten sposób, tylko patrzysz po prostu na ekran. I znowu idziemy w kierunku komfortu dla starszych myśliwych. Każdy chciałby polować w nocy, każdy chciałby widzieć, każdy chciałby rozpoznawać, każdy chciałby strzelać precyzyjnie i nie popełniać błędów, to co najważniejsze. Dzięki temu urządzeniu możemy zamontować to na najstarsze lunety, Zeiss Jena, powiększenie razy 4, krzyż numer 1. To urządzenie jest odporne na wszystko. Założymy, jeżeli luneta jest okrągła, założymy to na naprawdę wszystko, będzie to działać, a jakość obrazu będzie zaskakująco dobra. Tutaj z mojego subiektywnego punktu widzenia, z mojej subiektywnej oceny, jakość obrazu jest absolutnie nie gorsza niż w przypadku pozostałych urządzeń, co jest na pierwszy rzut oka niewiarygodne. Ale tak jest. Także to urządzenie ma swoich odbiorców na rynku, podobnie jak nakładki tutaj odprzodowe, które w mojej ocenie mają wiele wad, ale mają też zalety. Także jest tutaj grupa odbiorców na te produkty, ale co najważniejsze, cena. Patryk, ile to urządzenie w tej chwili kosztuje? 1600 zł. 1600 zł. Cena detaliczna tego telewizorka to jest 1600 zł. 1600 zł, tak? I teraz to jest około pół kilometra. I teraz mając 1600 zł, no jakaś tam lepsza emerytura, może 2 emerytury i można jeszcze parę lat popolować, tak? Czego więcej potrzeba? Nie no, cena czyni cuda, tak? Tutaj, natomiast to jest połowa ceny nasadki tych zwykłych, nazwijmy tradycyjnych, tak? To jest mniej więcej połowa to mamy produkt za połowę ceny, jakość obrazu bardzo dobrą i teraz albo ktoś zaakceptuje kształt tego urządzenia kosztem tego, że jest to tanie urządzenie, a działa dobrze, albo po prostu będzie chciał dozbierać i kupić droższe urządzenie i pracować na droższym urządzeniu. Ale głównym problemem właśnie tutaj są oczy w starszym wieku, wady. Często jest tak, że myśliwi polują w okularach, bo bez okularów nie widzą nic. No i w przypadku tutaj tego urządzenia, które coś tam przedłuża tą naszą lunetę, dodatkowo dochodzą okulary. Jest to mniej komfortowe, plus to naświetlenie oczu. A tutaj strzelamy sobie spod pachy, patrzymy sobie na ekranik, w przypadku polowania na zasiewach, na naciskach, na ambonach, ultra komfortowe rozwiązanie. To podsumowując to, co nam już tu przekazałeś, masę wiedzy, co byś Ty wybrał jako myśliwy praktyk? Nasadka czy celownik? To jest taki kolejny dylemat każdego klienta, który dzwoni. Nasadka czy celownik? Ja osobiście wybrałbym celownik ze względu na to, że oferuje dużo więcej. Przede wszystkim kompaktowe rozmiary, o wiele mniejsze niż luneta i nakładka. I na tym chciałbym skończyć, bo na temat celowników porozmawiamy sobie w następnym odcinku, żeby Wam nie zanudzać, więc zapraszam w jednym z kolejnych będzie poruszony temat, tutaj z chłopakami poruszymy temat celowników noktowizyjnych. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia i dasz gór. No i kolejna zwierzyna się nam pokazała. Czekajcie, bo to tak oczami widzę, a w tej kamerze to muszę... Ale mnie ten statyw denerwuje. Tutaj się zamaskował. Widać tylko końcówki tyk i lustro. O. Myślę, że ich tu jest więcej. Wiatr jest dobry, więc pewnie wyjdą. Poczekamy. Zobaczymy, co to za byk. Chociaż słuchajcie, no wiecie dobrze, że ja jestem w województwie, w którym jeszcze przez 5 dni mogę strzelić łanię. 2-letnią.
I nie ukrywam, że jakby dzisiaj wyszła, a jest mi potrzebna, no to kto wie. Idą na owiec. Dwunastek regularny, obustronnie koronny. Byk, którego znam. Nagrywałem go w tamtym roku. Z tyłu jest drugi, widzę. Pewnie jest ich tu więcej, zobaczymy. Ten byk ma, moi drodzy, około 9-10 lat. Na moje oko. Może wyjdą lepiej, chociaż bardzo źle się ocenia wiek byka w sukni letniej. Zdecydowanie łatwiej jest ocenić w sukni zimowej albo już w czasie rykowiska. Natomiast w sukni letniej jest to trudne, ale nie niemożliwe. Tym bardziej jak jesteś dużo w łowisku i widzisz tą zwierzynę, mi to sprawia ogromną frajdę, że mogę nagrywać zwierzynę, pokazywać ją Wam i przy okazji samemu i tak naprawdę, co? To mnie tu za szerszym lata. Przy okazji mogę rozpoznać po prostu, który z roku na rok je rozpoznaję po prostu, tak? Po budowie wieńca, szczególnie byki. A mam takich znajomych byków kilka, których no jak już widzę, to już wiem, że to jest ten sam byk, którego nagrywałem rok temu, gdzieś tam powiedzmy w tym miejscu czy w innym. No, ten byk waży, jego wieniec będzie ważył w granicach 5 kg, to wszystkie pieniądze. Tutaj są te byki bardzo, bardzo przeciętne, że tak powiem. No, ale nic, może jeszcze jak światło pozwoli, wyjdą na ten owiec za dnia, to sobie poglądamy lepiej. Tutaj widać tyki jeszcze jednego byka, czekajcie. Patrz tutaj na mnie, a tu jest jeszcze jeden. Patrzcie sobie przez lornetkę. Nie patrzy się na mnie. Tutaj tylko tyki wystają. O. Także jest ich tu kilka. Mam nadzieję, że nam tu się pokażą. Wiatr jest dobry. Jak wyjdą, to sobie pooglądamy. Oczywiście standardowo się nie załadowałem. Ja to mam zawsze, słuchajcie, akcję z tym zładowaniem się. Po prostu. Inaczej pod zamkiem mam napoje w magazynku. Bo jak wychodziłem z auta, to sobie włożyłem 2. Jeszcze wam powiem, byki są z przodu za kamerą, który widzieliście, a łanie wychodzą z prawej strony. Wrzucę sobie do komory jedną. Bo nikt nie mówił, że łani nie będziemy szczelać. A może uda się nagrać ten materiał, który wam kiedyś wspominałem, do porównania wieku jeleni. Dobra, odstawiam ten karabin. Pokażę wam łanie. Tu mamy łanie. Ciekawe, czy jedna? Jak jedna, to strzelać nie będziemy na pewno. Bo wieku nie rozpoznamy. Najmniej nie będzie porównania do drugiej sztuki. Ale może wyjdzie więcej. Poczekamy, zobaczymy. Byki są z lewej, łania z prawej. Tu jest nasza łania. Chciałem wam pokazać jeszcze. Czekajcie. Zoomujemy powoli. O. Mimo, że jest sama, bo że obserwuję dobre 20 minut, moim zdaniem to nie jest łania dwuletnia. Świadczy o tym w ogóle wielkość tej łani, mimo że porównania nie ma do innych jeleni, ale ja sam widzę, że to nie jest młoda łania. Łeb ma taki zupełnie jak łania starsza, tak? Nie wiem, czy ona ma 3 lata, 4 czy 5, nie mam zielonego pojęcia. Cielaka chyba nie ma, bo cały czas się pasie sama, nic do niej nie wychodzi kompletnie. Natomiast w życiu bym się tu nie odważył na strzał.
No bo marne szanse, czy ta wania ma 2 lata. Wydaje mi się, że ma więcej. No, może ja się mylę, nie mam pojęcia. Poczekam, aż podniesie łeb. Zobaczycie sami. Ale w moim odczuciu ma więcej. Dalej rogacz wyszedł, pokażę wam. Ale rogacz jest mega daleko i to żadna rewelacja. Czekajcie, tylko muszę ten zoom zmniejszyć, ale mnie ten statyw dżaźni. To tam widać pod wioską. Przejedziemy. Jest rogaczyk. Trochę zoomujemy. Taki jakiś szóstaczek, ale nie młody, raczej rogacz starszy. Tam żadna rewelacja. Szóstak regularny. I tutaj ładnie. Cały czas samo. Podnosi łeb. O, zwróćcie uwagę. Nie jest młoda łania. Tutaj ewidentnie widać, że to nie jest młoda łania. Okej, ustawię. Łuknę tym statywem. Dobra. O, widzicie? Zachowanie nie wskazuje na łanie. O, tutaj widać długość łba. To nie jest jakiś... Wiem, że się nie określa jelenia po wielkości łba, tak? Jego wieku. Natomiast no, moje doświadczenie mi podpowiada, że to nie jest łania w wieku 2 lat. Byki gdzieś zeszły do wody chyba się napić albo wytaplać się, bo ich zniknęły z horyzontu, ale liczę, że może do tej łani dojdą, coś jeszcze z dołu przyjdzie. No poczekamy, zobaczymy. Jeszcze jedno. Nie chciałbym, żeby te odcinki wychodziły takie przydługawe, bo teraz wszystkie wychodzą w granicach 35 minut plus 40 minut, 45 różnie. Zdarzają się nawet dłuższe, ale też staram wam pokazać tą zwierzynę w świetle dziennym, tak? Chciałbym wam przekazać, żebyście nie popełniali błędów, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda jeleń taki, czy tam byk, na co uwagę zwrócić. Tutaj w przypadku tej łani, która się pasie, że w moim odczuciu ta łania nie ma 2 lat, jest starsza. Ale ja się mogę mylić, tak? Może ktoś z was popatrzy i powie, ty jednak nie, ona ma chyba 2 lata. I ja na przykład strzelać do niej nie będę, no bo nie jestem tego pewny na 100%. I tak jak wam wspomniałem, dla mnie ta łania jest starsza. Mimo że nie ma cielaka, teoretycznie z łanią nieprowadzącą, bo już się pasie tutaj 30 minut i ciele nie wyszło do niej. Więc wydaje mi się, że jest to łania nieprowadząca, no ale na pewno nie 2-letnia, moim zdaniem. Więc te odcinki mogą być trochę dłuższe, dlatego że będę się wam starał pokazywać tej zwierzyny jak najwięcej w świetle dziennym i o niej będę gadał. Jeżeli macie inne zdanie, napiszcie w komentarzu, zostawcie komentarz, że odcinki są za długie, że coś tam, żeby je skrócić, zrobicie tam, nie wiem, 15 minut czy 20, nie ma problemu. Ja się dostosuję do tego, co wy chcecie. Nie do tego, co ja chcę, tylko do tego, co wy chcecie. Więc czekam na komentarze od was. Jak trzeba będzie, zrobimy odcinki 15-minutowe. Dla mnie to mi roboty. Wam się pewnie to będzie bardziej podobać. Więc czekam na komentarze od was. No i tak jak widz będzie chciał, tak będzie. Najbardziej to dzisiaj tu chciałem, żeby wyszły dziki. Jeszcze za dnia. Miejsce idealne na dziki. Ogólnie na zwierzynę grubą. Jelenie też. Zresztą jelenie to widzieliście. Ale liczę bardziej, że wyjdą kabany. A dzików jak nie było, tak nie ma, chociaż ta łania się cały czas patrzy w dół. Więc albo są dziki na dole w potoku, albo te byki po prostu zeszły na dół do potoku i poszły i tam jakiś robią hałas i ona tam cały czas spogląda. No nic, zobaczymy. Z drugiej strony też nam wyszły jelenie. W zasadzie jeden jeleń. Wyobraźcie sobie, że do odstrzału szpicak. O, teraz widać szpicak. Po co to strzelać takie szpicaki? No nie ogarniam tego w ogóle. Zaraz pewnie ucieknę, bo coś wam pokażę. Auto.
moje. No i jeleni jak zawsze. Gdzie się nie obejrzysz, tam są. Natomiast jedyny sens strzelania takiego byczka, jak tam wyszedł, to jest sens kulinarny. Innego sensu nie ma, absolutnie. Bo po co? A dzików jak nie był, tak nie ma. Podejrzewam, że są w rzepakach. Za mną jest jeszcze rzepak. Jeden, drugi mogą być w rzepaku. Skoszą rzepaki, przyjdą na wąwozy. Na razie. Ale co jeszcze wcześniej? 20:35. Więc jeszcze mamy sporo czasu. Łania się pasie. Byki gdzieś zeszły. Tamten szpicak jest na tej łące. Więc ogólnie spokój. Jeden rogacz, 2 rogacze były. Jeden daleko, drugi blisko. Przeciętne, zwykłe kozły. Selekty. Ten jeden to selekcyjny, tamten drugi to nie wiem. Może nawet na łownego się łapał, bo ewidentnie widać było, że to starszy rogacz. Ten co był pierwszy to mu tak daje 4 lata maksymalnie. Dobra, czekamy dalej. Może się uda jeszcze nagrać. Czekajcie, bo się znalazły nasze byki. Są tutaj. Ale to jest tak daleko, że muszę ten zoom jakoś kurczę cerkować. Te mnie tam interesują. A jak znalazło się? Schodzą na dół. Tam był chyba jeden, nawet to już był wytarty. Przez lornetkę patrzyłem przez chwilę. I mi się wydawało, że był wytarty. Szybko kamerę przestawiłem, ale te widzą mocniejsze, zeszły na dół. No poczekamy, zobaczymy. Widzicie? Wytarty byk. Tutaj widać jeszcze nie wybarwiony, ale już wytarty, całkowicie wytarty. Stary byk. Na głowie 3,5 kg, ale ewidentnie starszy byk. Tam z tyłu są lepsze byki. Muszę to przesunąć powoli. Czekajcie, teraz zobaczymy tego. Cóż to za byk jest? Słyszycie? Sobie nam tu kaszle po domu. Jakiś borsuk z COVID-em chyba. Ten mnie interesuje. Czy to nie jest nasz 18? Liza, pan Liza. Biegł Liz i poszedł. Kurczę, że te byki nie wyszły to na ten owiec. Byśmy sobie policzyli, pooglądali wszystko. Patrz. Koło samochodu.
Tutaj ten wytarty jest. Jest ten 12, którego mieliśmy przed amboną. Mówiłem, że ich tam jest więcej, tylko były na dole i nie widzieliśmy ich. Ale chcę pooglądać jeszcze. Nie ma tego 14 tutaj, co nagrywaliśmy go nie tak dawno. Nie ma tego mełkusa, który był z nimi. I ten wytarty to stary byk. Widać ewidentnie garbiak już ma. Już taki naprawdę dziadek. Tu jest ten klamot. Muszę popatrzeć. Ten wytarty. No jak te odcinki mają być długie? Ja nie wiem. Mam wam pokazać 3 sekundy tych jeleni? Jak przy montażu będę wycinał. Lisa mieliśmy. Tak się przez te jelenie zająłem, że no, pasą się tam przeszły od auta 60 metrów, 70, zresztą widzieliście. I poszły sobie dalej. Tak się zająłem tymi jeleniami, że przeoczyłem lisa. Ten owiec tu musi być mega na środku. Jak tu lisa było widać, nie wiem czy było słychać takie parskanie. Myślałem, że jakiś borsuk z covidem się śmiałem. To był lis z covidem. No, uciekł oczywiście, wiatru dostał, bo tak zachodził pod wiatr. Dostał wiatru i poszedł. No i jelenie są. Jeden wytarty byk, ciekawy, ale stary byk. Widać już było po linii grzbietu, że ten karp był duży. Podgardle było takie obwisłe. Ewidentnie stary byk. Ten jeden to był, nie policzyłem go, 16, 18, to mógł być ten 18 z rykowiska, którego nagrywamy. Jeszcze nie wytarty. No ale to jest byk wieku. No już to nadającym się na byka łownego do strzelenia. Też byk, którego znam. 2 byki były tam. Ten 12, którego już nagrywam któryś rok z rzędu, ten co tu był przed nami, zeszły na dół, obeszły tym potokiem i wyszły tam. I ten największy z nich wszystkich. Natomiast muszę was uświadomić, że z tego byka zostały podniesione zrzuty, z tego 18, którego nagrywaliśmy na rykowisku. Tutaj pozdrawiam Szymona, bo on taki zapalony zrzuciarz wysyła mi zdjęcia zrzutów często. No i 2 zrzuty tego byka, on znalazł jednego tylko zrzuta. Tego drugiego nie mógł znaleźć, więc powiem wam, że ten zrzut jeden waży 2200, także drugi niech waży 2300.
to razem z czaszką byk ma niecałe 6 kg i to jest tak realnie tutaj na ten teren, tu cudów nie ma. Ten największy byk będzie miał te 6 do 6,5 kg, więcej nie będzie miał. My to mówimy w środku półmeks. Dobra. Dzików jak nie było, tak nie ma. Był lis, były korogacze, była łania. Łania też zeszła. Nie, jest. Łania się pasie. Były byki, było wszystko. Oprócz kabanów. No ale nie kończymy, siedzimy 20, za 10:09. Więc spokojnie. No byki są. Więc spokojnie siedzimy dalej, zobaczymy. Może się tu jeszcze jakiś orężny, szablasty odyniec pokaże. Wyszły nam kolejne jelenie oczywiście. Czekajcie, to też wszystko daleko. I tu sobie pogadamy na temat tych łań. Bo jeszcze dobrze widać. Wydaje mi się, że powinny się zatrzymać. Spróbuję wam to określić. Pierwsza łania, zobaczcie na zachowanie. Choćby nawet. Wychodzi, wietrzy. Ewidentnie licówka. Idzie sobie spokojnie, a za nią co idzie? Pierwsze? Jej ciele. Bo łania licówka to nie jest największa łania z chmury, tylko to jest zawsze łania prowadząca cielaka. Więc to jest jej ciele. Ale za cielakiem jest jeszcze jedna sztuka. O, wychodzi, a może więcej. Nie wiem, bo tu krzak jest i przeszkadza mi. I tutaj teraz będziemy mieli piękne porównanie. Zobaczcie sami. Tutaj ewidentnie łania młoda, łania 2-letnia, którą można byłoby dzisiaj strzelić, jakby była bliżej. Niestety są dosyć daleko. Zobaczymy, gdzie one pójdą. Ale tutaj już widać ewidentnie. Będziemy mieli piękne porównanie zaraz. Gdzie ta druga łania jest? O! Tutaj mamy klasyczną chmarę, z której można wybrać prawidłową łanię. Mamy łanie, by się zeszły bliżej, to byśmy mieli porównanie wielkości. Mamy łanię starszą, o, cielak do niej będzie dobiegał. I tu mamy łanię najprawdopodobniej zeszłoroczną od tej. Widzicie różnicę? Zupełnie inna budowa. Łania mała, nieduża. 2-letnia łańka. Nieprowadząca. Tutaj można zobaczyć wielkość między cielakiem tegorocznym a tą łanią. Ta łania jest wcale wiele większa. Że też tak daleko wyszły. No. Więcej nie ma tam z nimi nic. Jeszcze tutaj zbliżymy. O, łania pierwsza prowadzi, ciele zeszłoroczna łańka. Myślę, że to fajnie widać, że macie tutaj ewidentnie porównanie, którą łanię można byłoby spokojnie w czerwcu przyszłego roku lub w lipcu tego, nawet teraz strzelić. Ale są za daleko, do tych jeleni jest 306 metrów. Jakby tu zeszły na lewo całkiem, jak ten rogacz szedł na początku i przeszły, to bym teoretycznie próbował. Widzicie, jak ciele dobiega do matki? Dobra, bo już wlazły między drzewa. Spróbuję wam jeszcze nagrać jej w owsie, ponieważ wyszły w owiec. O, może to będzie. Teraz może będzie widać lepiej różnicę. O, zobaczcie, pierwsza łania, z której jest cielak, jest to oczywiście łania prowadząca, tą, którą macie teraz na środku ekranu. Natomiast po prawej stronie ekranu widzicie łanię zeszłoroczną. Widoczność jest super, widać elegancko. No jest to moim zdaniem dobry ruch w kierunku redukcji jelenia, jak najbardziej. Ponieważ teraz to można spokojnie wybrać, ale z takiej chmary jak mamy tutaj, te 3 sztuki, czyli łania z tegorocznym cielakiem i zeszłoroczna łańka, jest to dużo prostsze. To jest sposób i wybór jelenia do odstrzału jest banalnie prosty tutaj, tak. Tu raczej pomyłki nie będzie. Ta łania z prawej strony, która jest, spokojnie, jak najbardziej nadaje się do odstrzału. Ale niestety są za daleko, więc strzelać nie będziemy, chyba że podejdą do tego słupa
Tu jest słup, tu słupa jest 200 metrów, słuchajcie. O, musiałoby się zbliżyć o ten dystans i przy tym słupie się gdzieś zatrzymać i żerować, to wtedy byśmy mogli strzelić. Miały być dziki, więc zgadnijcie, co znowu wyszło. Muszę się na najtrzota przerzucić, będzie lepiej widać. O. No i znowu jelenie wyszły. Nie wiem. Pytanie, czemu tu nie ma dzików? Powinny już być. Jakby to były, to już by na ten owiec wyszły na 100%. Zasiadka nasza dobiega końca. Jelenie się pasą. Jest ta pojedyncza łania, bez cielaka. I 2 byki. Młode byki. Coś tam na tym najtrzocie pewnie było widać. Dziki nie wyszły. Myślałem, że wyjdą. To jest fajne, dzicze miejsce. Nie wyszły. Trudno. Polować się jeszcze da, natomiast nagrywać się już nie da. Nie ma takiej opcji, żeby ponagrywać. Więc pakuję się, no i kończymy dzisiejszą zasiadkę. O, jelenie mnie usłyszały, bo już było jakieś 50 metrów i schodzą w dół. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Pamiętajcie o promocji. Zapraszam do sklepu na sudeckaostoja.com. Znowu machnę, coś tam napiszę od siebie na blogu. Wakacje, wariaty jeżdżą na motorach, pewnie słychać w plenerze. Słuchajcie, promocja na dodatkowe baterie. Do każdego Nocto i Termo dokładamy baterię. Także zapraszam na zakupy. Mam igro wabików, zrobimy wabiki od Gunbrokera, które będziemy testować. Pewnie ten odcinek się ukaże jeszcze przed rujowymi. No tak mi wychodzi z obliczeń, że chyba jeszcze się ukaże przed odcinkami z rui, więc zobaczycie. No i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Kłaniam się nisko. Mówię Wam Dashbur. Do zobaczenia. No i co? I chyba znowu wyszedł przydługawę, nie? No ale zwierzyny była moc. Jeleni było naprawdę sporo. Było co pooglądać, oczy nacieszyć. Zasiadka super. Brakowało nam tylko czarnego zwierza. Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia i Dashbur.